tym filmie zabierzemy Was prosto z hotelu Pappas w Loutraki nad kanał Koryncki, jeden z najbardziej imponujących cudów inżynierii w Grecji. Spojrzymy na niego z perspektywy wzgórz nad Loutraki. Odkryjemy kilka ciekawostek historycznych, krótko i na temat, bez zbędnego przynudzania, za to z widokami i historią, która naprawdę potrafi zaskoczyć. Tutaj mamy Zatokę Koryncką. Tam widzisz, jest wejście do kanału Korynckiego. Widzicie Tak, to? widzę, tak. I taka jest kreska, aż No do może. Zatoki Sarońskiej. Tak. I I łączą to się te dwie podobno zatoki. ten kanał jest olbrzymim skrótem, bo tutaj jak statki żeglowne to chyba 600 czy 700 kilometrów musiały nadrabiać, żeby się dostać jakby na drugą stronę i na pełne Morze Śródziemne. No właśnie, a z której strony my pojedziemy? Tutaj z tej strony? No my tutaj pojedziemy, bo tutaj na dole jest to miasteczko Loutraki, w którym byliśmy, i pojedziemy sobie wzdłuż. Z tym, że tutaj ten kanał koryncki, który wpada z Zatoki Korynckiej, nie jest ciekawy, bo on jest nizinny, płaski. Natomiast ten wykuty w skałach jest już po drugiej stronie. No to czyli my pojedziemy? O kurczę! O Jezu, aż mi niedobrze tej... Oh my gosh. Patrząc na kanał, z jednej strony trudno nie odnieść wrażenia, że woda została tu uwięziona pomiędzy monumentalnymi ścianami. Ich wysokość sięga nawet 80 metrów, a szerokość kanału to zaledwie około 25 metrów. Wystarczająco, by mogły nim przepływać niewielkie statki, ale zbyt mało dla współczesnych gigantów morskich. Historia kanału sięga starożytności. Już w VII wieku przed naszą erą tyran Koryntu Periander marzył o przekopaniu przesmyku, jednak ówczesna technologia na to nie pozwalała. Zamiast tego statki przeciągano lądem po specjalnej drodze zwanej Diolkos. Była to jedna z pierwszych kolei w historii świata. Jak działała Diolkos? Najpierw statek wpływał do jednego z portów u wejścia na przesmyk. Tam był częściowo rozładowywany, aby zmniejszyć jego masę. W niektórych przypadkach zdejmowano także maszty i elementy takielunku. Następnie kadłub ostrożnie wciągano na ląd. Statek umieszczano na specjalnej drewnianej platformie lub wózku wyposażonym w koła. Kamienna nawierzchnia Diolkos posiadała wyżłobione rowki, które prowadziły koła i zapobiegały ich zsuwaniu się na boki. Gdy statek był już stabilnie osadzony, rozpoczynała się najcięższa część operacji. Dziesiątki, a czasem setki ludzi, często niewolników lub najemnych robotników, chwytało za liny. Przy pomocy siły mięśni, drewnianych belek, rolek i prostych wyciągów przeciągano statek wzdłuż kamiennej drogi. Cały transport odbywał się powoli, metr po metrze. Droga liczyła kilka kilometrów i prowadziła przez nierówny teren, dlatego operacja mogła trwać wiele godzin, a nawet dni. Kluczowe było utrzymanie równowagi statku, aby nie doszło do uszkodzenia kadłuba. Po dotarciu na drugi brzeg przesmyku statek ponownie wodowano. Montowano maszty, ładowano towar i przygotowywano jednostkę do dalszej podróży, tym razem już na drugim morzu. Dzięki tej technice Grecy unikali niebezpiecznej żeglugi wokół Peloponezu, oszczędzając czas, pieniądze i ludzkie życie. Diolkos przez kilkaset lat stanowił strategiczny punkt handlowy i militarny, dowodząc, że pomysłowość i inżynieria potrafią wyprzedzić swoją epokę o całe tysiąclecia. Przez wieki wielu próbowało zrealizować ambitny plan przekopania kanału. Jednak dopiero w XIX wieku, po uzyskaniu przez Grecję niepodległości, marzenie stało się rzeczywistością. Kanał Koryncki oficjalnie otwarto w 1893 roku. Ciekawostką jest fakt, że kanał regularnie zamykany jest z powodu osunięć skalnych, które przypominają, że natura wciąż ma tu ostatnie słowo. Mimo to kanał Koryncki pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli greckiej inżynierii i historii. Nasza wycieczka dobiega końca, ale obrazy tego miejsca pozostają w pamięci na długo. To nie tylko skrót morski, to żywa lekcja historii, odwagi i ludzkiej pomysłowości ukryta pomiędzy skałami Grecji.